U podnóża Rambergu znajduje się źródło żywej wody. Niedaleko tego źródła znajduje się chata, w której mieszkają 3 norny. Są to magiczne istoty, które przędąc, tkając i tnąc, decydują o losie wszystkich istot żywych i nieożywionych. Dzięki nim czas płynie, a drzewo życia rozpościera swoje gałęzie na wszystkie światy, ludzi i nieludzi i ponad nimi. Wszystko, co jest, było i będzie, ma swoje korzenie w drzewie życia. Ta opowieść jest o ludziach, którzy przestali wierzyć w drzewo życia. Uważają, że nie potrzebują korzeni, tylko gałęzi, które sięgają wysoko w niebo. Nazywają norny czarownicami i niszczą przyrodę. Górę Ramberg nazywają górą czarownic, przez co norny stają się słabe i nie mogą już opiekować się drzewem życia. Do jego korzeni nie dociera woda, a do liści światło. Norny przędą i tkają i tną, ale drzewo jest martwe. Ludzie bez korzeni stają się źli. Na siebie, na innych i na cały świat. Pojawia się głód, wojna i susza. W świecie ludzi panuje wieczna zima. Chłodne wiatry szaleją po jałowym krajobrazie. Nie przędzie się nowych nici życia, tylko się je przecina. W starej kamienicy stoi zamek księcia śląskiego. Przynajmniej kiedyś nim był, bo książę nie żyje. Zamek został zniszczony przez wrogiego księcia, który zamknął w komnacie na wieży 4 jego dzieci. Trzy księżniczki tęsknią za dawnym życiem w luksusie, gdzie spędzały czas na grach i plotkach. Ale książę, zwany Radiksem, zawsze był inny. Podczas gdy jego siostry organizowały wielkie kolacje i tańce, on samotnie wędrował wśród przyrody otaczającej zamek. Zna wszystkie rośliny, drzewa, grzyby i zwierzęta. Na każdą dolegliwość zna ziołowe lekarstwo, ale teraz jest ze swoimi siostrami w tym małym pokoju. Siostry dokuczają mu z nudów. Jemu to nie przeszkadza, ale bardzo tęskni za przyrodą. Tak bardzo, że pewnego dnia ucieka. Radix udaje się na górę czarownic.
Tam rosną najlepsze rośliny i grzyby. Gromadzi wokół siebie zwierzęta, myje się w wartko płynącym górskim strumieniu, a w lesie szuka ziół leczniczych. Coraz bardziej dziczeje i powoli zapomina, że jest człowiekiem. Jego siostry zniknęły z jego umysłu, ojciec i zamek nie istnieją już w jego pamięci. Prawdziwe są tylko zwierzęta, rośliny i drzewa. Ale wciąż jest coś, co sprawia, że nigdy nie jest w pełni szczęśliwy. Pewnego dnia Radix dostrzega w oddali dym. Zaciekawiony wspina się w jego kierunku i wchodzi do środka chaty. Widzi tam 3 norny i oczywiście od razu wie, kim one są. Przerażony pyta kobiety, co zajmowało go przez cały ten czas. Jakie jest moje najgłębsze pragnienie? Twoje najgłębsze pragnienie, książę, to nie być już księciem. Twoim najgłębszym pragnieniem, istoto ludzka, jest nie być już człowiekiem. Twoim najgłębszym pragnieniem, Radixie, jest nie być już tobą. Staniesz się jednym z naturą, za którą tak tęsknisz, ale nigdy nie mogłeś być jej częścią. Twoje nogi staną się korzeniami, ciało ziemią, a palce drzewami. Będziesz nowym drzewem życia, noszącym w sobie całe życie. Radix oszołomiony wychodzi. Słowa odbijają się echem w jego głowie. Nie dociera daleko. Jego stopy stają się korzeniami, jego żądza życia staje się źródłem żywej wody. Radix staje się nowym drzewem życia. Jego gałęzie i korzenie rozprzestrzeniają się na całe światy, a wszyscy żywi mogą się ponownie zakorzenić i połączyć z naturą. Kończy się zima. Przebija się słońce, a drzewa rozkwitają. Ludzie wracają do swoich zajęć i wszędzie rodzi się nowe życie. Mieszkańcy wsi budują nowe domy, a książęta zawierają pokój. Znów wierzą w Norny i ich magiczną moc. Nie nazywa się ich już czarownicami. Góra czarownic znów nazywa się Ramberg. Gdzie, jeśli dobrze się przyjrzeć, nadal można znaleźć Norny.